Słuchajcie, transport, spedycja i logistyka, a w szczególności biznes, to nie jest łatwy temat. Wie o tym każdy, kto w tym pracuje, wie o tym każdy, kto na co dzień, każdego dnia zmaga się z tym, żeby transport dojechał na czas, żeby znaleźć możliwości przewozu, żeby wszystko było zgodnie z planem, zgodnie z założeniami, no i zgodnie z rentownością, no bo to jest przecież piekielnie ważne, gdy mówimy o przewozach. Mam przyjemność zaprosić Was do naszej krótkiej rozmowy wspólnie z ekipą z firmy Euro24, ludziach, którzy specjalizują się w transporcie automotive, aviation, no i jeszcze kilku innych branżach i sektorach, które obsługują, jeżeli chodzi o przewóz ładunków. Tak więc chodźcie, posłuchamy managementu, ale nie tylko. Posłuchamy również takiego fajnego gościa Kamila, który jest na co dzień handlowcem w Euro24, takim młodym wilkiem, który też podzieli się z Wami różnymi spostrzeżeniami, wskazówkami, może zainspiruje Was do różnych rzeczy, do różnych obszarów może działania czy poprawy, jeżeli chodzi o biznes logistyczny. Tak więc co, idziemy? Idziemy! Do dzieła! Rafał, Tomek, dobrze Was witać. Cześć, Tutaj. Dawid. Miło Cię widzieć ponownie. Cześć ekipa! Cześć Od ekipa. tego słowa zabrakło mi. Tak, ekipa, nie? Ekipa, Dobra, tak. dobra, silna ekipa. Słuchajcie, no widzimy się któryś raz z rzędu, tak? Tutaj u Was. No czekaj, drugi. Pewnie będzie jeszcze kilka. Dokładnie. Możemy to zdyskontować. Zdyskontować, tak. No widzimy się, no bo szkolenie robimy w weekend. Nie? Planujemy się szkolić, planujemy się rozwijać. Chcecie, żeby ekipa rosła w siłę, chcecie, żeby ekipa działała lepiej, sprawniej, efektywniej. No ale zanim przejdziemy do tematu szkoleń, do tematu rozwoju, no to takie dwa słowa może o Euro24 bym od Was usłyszał. Tylko Kim dwa? jesteście? No dwa, dobra. Euro24. Dobra firma. Dobra firma, tak. Firma przyjazna ludziom, firma przyjazna środowisku. Rafał, słuchaj, może powiesz coś o firmie, o tym tutaj, kim jesteście, jakiś zarys historyczny może nawet. Zarys historyczny, słuchaj, no jest kawałek historii, no to już dzisiaj 14 lat odbębniliśmy, mówiąc tak humorystycznie. No, firma zaczęła swoją działalność w 2007 roku. Początki, jak to zawsze, czy zazwyczaj bywa, gdzie w działalności nie były łatwe. Kupiliśmy sobie 2 busy, blaszaki jeszcze wtedy, daliśmy pod szwajcarską spedycję i jakby czekaliśmy na efekty. Niestety te efekty nie przychodziły w tamtym okresie. Była to moja działalność dodatkowa, jak czegoś nie robisz na 100%, to też Wiadomo, można to sobie jest. odpowiedzieć, dlaczego nie ma efektów. W związku z tym no, przyszedł moment na takie podsumowanie i w 2009 roku stała się to dla mnie główna działalność. Zajęłem się tym na poważnie. Następstwem tego było rozwijanie floty własnej. Łatwy temat, rozwijanie floty własnej, w szczególności na początku. Wiesz co, nie, nic w transporcie, jest takie powiedzenie, że sytuacja jest dynamiczna, więc nie było nic, co można powiedzieć, że przychodziło łatwo. Była to ciężka praca i jakby takie organiczna praca. Taka trudna, nie? Bo tak trochę po umacku na początku się chodzi, nie? Żeby poznasz branżę, musisz się no. poparzyć. Jak się poparzysz, wyciągniesz wnioski, to się nauczysz. Ale idąc jakby do tego rozwoju, to w 2009 roku, tak jak mówię, to się na 100% zajęłem transportem i spedycją. Właśnie doszła spedycja.
W związku z tym pojawiły się nowe możliwości. Okej. Zajmowaliśmy się tylko, świadczyliśmy usługi, wywodzimy się z transportu ekspresowego, Okej. a w związku z tym dobieraliśmy sobie też partnerów, przewoźników, którzy dawali nam busy w tak zwane zarządzanie. Robiliśmy jak na tamten moment rzecz, którą bardzo mało firm robiło w Polsce, na zachodzie pewnie więcej, ale w Polsce bardzo mało, czyli braliśmy pojazdy w tak zwane kółka, zarządzanie w kółkach, czyli zagwarantowaliśmy im 100% obłożenia pracy i płaciliśmy za każdy kilometr. Ale chyba żeby zapewnić przewoźnikom czy kierowcom robotę w kółkach, to trzeba mieć najpierw tą robotę, nie? No tak, to był proces, ale chyba robiliśmy to nieźle, ponieważ zaowocowało to tym, że o ile pamiętam, w roku 2012 mogliśmy się pochwalić flotą około 100 pojazdów, 100 busów, którymi zarządzaliśmy. No i jeżeli chodzi o rozwój, to w zasadzie to gdzieś tak oscylowało 100-150 busów. Był to taki segment cały czas transporty dedykowane, ekspresowe. Byliśmy ukierunkowani na pracę dla klientów zagranicznych, bo wiadomo, była wtedy dysproporcja pomiędzy klientem polskim a zagranicznym, jeżeli chodzi o stawki. Po prostu dużo bardziej intratne frachty były na zachodzie. Ale to rynek niemiecki, Francja, czy już w ogóle cała Europa, ale myślę, że takie główne nasze rynki to, tak jak mówisz, niemiecki, angielski, francuski. Natomiast rynek się też zmieniał, przeobrażał, polskie firmy się rozwijały, a my chcieliśmy się rozwijać wraz z nimi. W związku z tym jakby na inicjatywę, widząc potrzeby klientów i kompleksowej obsługi, a chcieliśmy ich obsługiwać kompleksowo, w 2014 roku zaczęliśmy dokładać do naszej floty pojazdy ciężarowe. Były to na początku solówki, później ciągniki z naczepami, co zaskutkowało tym, że na dzień dzisiejszy mamy własnych 26 zestawów wraz z solówkami, czyli ciągników z naczepów wraz z solówkami, no i mocne zaplecze, jeżeli chodzi o busy. Jeżeli chodzi o flotę, o rozwój tego typu, to myślę, że tutaj tak mniej więcej zarys Ci przedstawiłem. Ważne jest podkreślenia też to, że myślę, że jest to sukces, niewątpliwie jest to sukces, natomiast troszeczkę zrobiliśmy coś, co też mało firm w Polsce zrobiło, czyli ekspansja z własnymi oddziałami na rynki zagraniczne. Tak jak Ci przed chwilą wspomniałem, lepsze stawki, lepsze pieniądze były za granicą, chcieliśmy być bliżej tych klientów zagranicznych. W związku z tym w 2011 roku w Hanowerze otworzyliśmy oddział w Niemczech, w 2011 w Anglii, w 2013 w Niemczech, a w 2015 w Holandii. Są to nasze spółki córki, które działają po prostu na lokalnych rynkach. Rafał, skąd w tobie takie aspiracje, może powiedz? Przecież można było się zatrzymać na 2 busikach, mniejszych autach i to wszystko. A tu nagle, kurczę, Hanower, zaraz Genewa pewnie. Skąd to się wzięło w ogóle? Aspiracje skąd czerpię? To jest troszeczkę, poznajesz odpowiednich ludzi i to Cię nakręca. Z drugiej strony, tak jak mówię, klienci też podpowiadają i mają swoje oczekiwania. Z trzeciej jest to kalkulacja, bo w tamtym okresie ten rynek zagraniczny, tak jak mówię, dawał lepsze stawki, a wiadomo, jako firma niemiecka, hiszpańska czy angielska, mogłeś być bliżej tego klienta i on się czuł pewnie, że pracuje z partnerem z danego kraju. Rafał, sorry, że Ci wejdę w słowo. Powiedziałeś kalkulacje. To jest taka dość istotna rzecz. Powiedz mi, jak zaczynałeś firmę od początku, czy tam gdzieś może w trakcie prowadzenia, jak ta kwestia kalkulacji w firmie ewoluowała? Ona była z Tobą od początku, czy tak jakoś musiała się pojawić? Jak podchodziłeś właśnie do tego? Staram się być wyliczony, bo prowadząc biznes, a szczególnie transport, musisz być wyliczony. Wszystko się opiera, oferta dla klienta opiera się również o wyliczenie. Masz składowe, masz koszty stałe, koszty zmienne, tak nie chcę wchodzić w szczegóły, ale rozumiesz, paliwo, leasing, coś, są koszty stałe, są koszty zmienne, więc ta kalkulacja musi Ci przyświecać. Z drugiej strony staram się, żeby to też było fun i zabawa.
w tym wszystkim, żeby się trochę tym cieszyć. Gdzieś pomiędzy, nie? Trzeba to zbalansować. Słowo no. balans myślę, że jest tutaj kluczowe, tak, masz rację. Jest, Natomiast jako zacząłem od tego, że ciekawostką jest, że ruszyliśmy najpierw na zachód, ale dzisiaj się rynek zmienia, nasi klienci, polskie firmy producenckie się coraz bardziej rozwijają i zauważyliśmy, że mamy klientów rozsianych po całej Polsce z jakby takim epicentrum na Śląsku. Okay. I chcąc być bliżej tych klientów, stwierdziliśmy, że warto będzie tam otworzyć oddział. Okay. Decyzja zapadła końcem roku 2019, natomiast fizycznie otworzyliśmy oddział 1 kwietnia 2020. No i wiesz, jaka to data, tak? 15... Wiem dobrze też, po swoim biznesie doskonale. Tak. 15 marca zaczął szaleć koronawirus z wszystkimi następstwami, tak? Więc ogólne zamieszanie, ogólny chaos, a efektem tego był postępujący lockdown i wchodzący na różne sektory, więc otwierając oddział 1 kwietnia, to niektórzy się śmieli, że to prymatulis, że to się nie uda. Tak. Natomiast jak wielokrotnie ludzie, którzy dochodzą do czegoś, noszą sukcesy, mówią, że warto iść pod prąd. W tym wypadku również było warto. Po 3 miesiącach oddział był już rentowny. Dzisiaj jest to pełnoprawna placówka z kilkuosobowym zespołem świetnych fachowców. No i liczymy na więcej, rozwijamy się. Zarazem, tak jak mówię, chcąc być bliżej klientów i patrząc na sukces Katowic, stwierdziliśmy, że trzeba zrobić kolejny krok i miesiąc temu, we wrześniu, w tym miesiącu otworzyliśmy oddział we Wrocławiu. Także no, idziemy bliżej, mamy plany na kolejne placówki, ale jeszcze jest to w fazie jakiejś rozmów projektowych, więc nie mogę zdradzić szczegółów. Czyli działamy, a nie mówimy. Tak, no w transporcie musisz działać. Nie możesz być pasywny, tak? Trzeba działać i działać dynamicznie. Często z rana jak przychodzimy, że mamy jakieś rozmowy, odprawy, no to wiesz, coś sobie zaplanujesz, ale po południu musisz to skorygować. Jak jest powiedzenie, sytuacja zmienia się dynamicznie. Tak, sytuacja zmienia się dynamicznie. Auto było, auto nie ma, nie? Ładunek był, ładunku nie ma, przepraszam, nie? Tak, a powiedz, podejmujecie inicjatywy rozwojowe, otwieracie oddziały, macie jakiś taki plan ekspansji. Ja wiem, że to wszystko jest zbudowane na takich złożonych strategiach gdzieś na przyszłość, ale właśnie chciałbym wiedzieć i myślę, że ludzie, którzy oglądają ten filmik, też by chcieli wiedzieć, gdzie zmierza Euro 24. Czy w jakiś wzrost, czy w stagnację, czy może w dół, czy w którą stronę? Czyli zadajesz takie filozoficzne pytanie, Tak. Tak, dokładnie. Quo vadis? No, odpowiedź jest oczywista. Zmierzamy w rozwój i w ekspansję. A co za tym idzie? Kluczem do rozwoju i ekspansji są ludzie. To teraz z Tomkiem porozmawiamy na temat ludzi. Co to za pomysł jest? Tak dzisiaj na potrzeby naszej rozmowy sprawdziłem tylko taką statystykę i sam się zaskoczyłem bardzo mile. Czyli w stosunku mamy w trzecim kwartale 2021 mamy wzrost 40% zatrudnienia w stosunku do roku 2020, do tego samego okresu. Wow. Więc można powiedzieć, że firma powiększyła się dwukrotnie. Nawet w samym tym budynku zajmujemy obecnie 2 piętra, więc jest nas naprawdę całkiem spora rzesza osób. Z czego jestem niezmiernie dumny, bo w firmie jej wartości, potencjale stanowią ludzie. To ludzie nas reprezentują i jakby im lepszy zespół, im bardziej kompetentny, tym większe szanse na sukces. Przede wszystkim ludzie. Natomiast na dzisiaj, podsumowując, to udało nam się otworzyć 3 oddziały w Polsce, 3 placówki i 3 spółki córki za granicą. Także jest to z perspektywy jakiejś tam ekspansji na pewno duży sukces i bardzo jestem z tego dumny. Natomiast a propos bycia dumnym, to tak jak mówiliśmy, w firmie najważniejsi są ludzie i najbardziej jestem dumny z naszego teamu, z naszego zespołu, z ekipy. Tak, bo to ekipy, tak, my też mamy swoją ekipę, może nie tak zróżnicowaną i tak kontrowersyjną, bo jest to ekipa dobrych fachowców, także skupiamy się bardziej na transporcie i ich umiejętnościach w tym zakresie. Natomiast jako znowu ciekawostka, mamy tutaj środowisko międzynarodowe nam się zrobiło. Mamy w swoim zespole ludzi
ludzi. Mamy Niemców, mamy Holendrów, mamy Hiszpanów, Ukraińców, no i oczywiście Polaków. Także jeżeli kogoś nie przeraża praca w środowisku międzynarodowym, lubi poznawać nowe kultury, uczyć się nowych języków i chciałby w takim środowisku pracować, to zapraszamy do nas. Firma multinational i nawet ludzie są multinational. Dokładnie tak. To jak wspaniale, transport, no? tak? Jak Ponieważ transport. jeździmy po całej Europie i to się przydaje, tak, że ludzie znają specyfikę swoich krajów. Tomek, słuchaj, no Rafał tutaj zapoczątkował temat ludzi, że ludzie są ważni, że ludzie są istotni. No i co możesz powiedzieć o tych ludziach tutaj? Jak Ekipę mamy, to, że mamy ekipę międzynarodową, to już wiesz, bo Rafał to powiedział. Tak? Tak jest. A staramy się też ekipę różnicować, jeśli Okej. chodzi o doświadczenie. Też mamy ekipę zróżnicowaną, jeśli chodzi o wiek. To znaczy pracują u nas specjaliści z bardzo długim stażem, a w tej chwili przychodzi do nas chłopak, nie wiem czy to dobre określenie chłopak, przychodzi do nas specjalista z ponad 30-letnim stażem w branży. O kurde, mu się jeszcze chce, słuchaj. Taką mamy nadzieję, że mu się jeszcze chce. Tak to artykułował na rozmowie o pracę, także Wierzymy w to mocno. Wierzymy w to mocno. Mamy Okej. nadzieję, że po pierwsze przełoży się to na biznes bezpośrednio, po drugie, że to się przełoży też na ludzi, że z kolei młodzi ludzie, których też mamy w firmie, będą mieli od kogo się uczyć. A dlatego, że tak jak mówiłem, skład mamy zróżnicowany. Mamy i specjalistów z wieloletnim stażem w całej branży, i specjalistów, którzy odpowiadają na przykład za określony segment typu automotive na przykład. Mamy ekipę, która specjalizuje się w obsłudze klientów z branży automotive, mają tam duże doświadczenie, ale też mamy ludzi młodych, których przyjęliśmy albo z bardzo niewielkim doświadczeniem, albo w ogóle bez doświadczenia. I widzimy, że oni też wnoszą całą masę energii, innego spojrzenia na to, jak ten biznes można prowadzić, innego spojrzenia na sprzedaż, stosunek do współpracy z klientem, energię, tak, mamy takich młodych wilków, którzy po prostu szarpią wszystko, co się da. Tak? Pojawia się synergia młodości z doświadczeniem i jak to się dobrze ze sobą zepnie, sprzęży, to jest bardzo fajny efekt. Także mamy i 20-kilkulatków, i ponad 50-latków, tak, to daje nam to jest fajna mieszanka. Fajna mieszanka, dobra. A jak na co dzień na przykład w takich tutaj codziennych operacjach z ludźmi, nie? Ludzie działają, faktycznie wymieniają się tymi doświadczeniami, rozmawiają ze sobą, czy tak każdy się bunkruje? Bo to, wiecie, ja to w firmach to tak znam sporo firm, tak trochę od środka i tak wiem, że to różnie bywa. Dawid, jest Są różnie, nie ma jednej reguły, bo ludzie Oczywiście, są różni. Tak? oczywiście. My staramy się ludzi do tego zachęcać, motywować od samego początku. To znaczy osoba nowa, która zaczyna u nas w firmie pracę, wchodzi w tak zwane modne słowo proces onboardingu. Tak? Trochę też ostatnio poświęciliśmy czasu, uwagi, energii, żeby te procesy przygotować, opracować i żeby one zafunkcjonowały. Nie jest prosta rzecz, co? To nie jest prosta rzecz, nie jest to łatwe, ale myślę, że to coraz lepiej działa. To znaczy każda osoba nowa, która przychodzi do firmy, dostaje swojego opiekuna, czyli osobę, która jest takim pierwszym kontaktem dla niej, pomaga jej wprowadzić się, nie wiem, w życie firmy, od takich podstawowych rzeczy, nie wiem, gdzie jest kuchnia, lodówka, a jak to funkcjonuje, to już takie rzeczy, nie wiem, do kogo, z jakim problemem można się zgłosić, a kogo można się zapytać. Do tego też służy jak gdyby ten początkowy proces obecności w firmie, to znaczy my nie sadzamy człowieka przy biurku, nie dajemy komputera i masz rób. Nie, to nie zadziała. Tak? A nowa osoba przechodzi przez wszystkie działy firmy, spędza tam trochę czasu, poznaje ludzi, poznaje zakresy obowiązków, dostaje też informacje, co te działy robią i na jakich płaszczyznach będą kooperować z tą nową osobą, bo wiadomo, to zależy od stanowiska. A tego naprawdę ostatnio pilnujemy, staramy się, żeby to działało jak najlepiej i cały czas na tym pracujemy. A z drugiej strony też staramy się przywiązywać wagę do procesu rekrutacyjnego. Mówimy o ludziach, to przejdźmy do rekrutacji. Lecimy do rekrutacji. To ja od razu, Tomek, tutaj wejdę tobie w słowo, dobra? Kiedyś było tak, że tam w latach 90. czy 2000, że jak przychodziłeś na rozmowę o pracę, to szef taki dumny siedział, tak krocze rozkładał przed tobą, tak siedział i mówił tak, i zadawał 3 pytania. Sprzeda mi ten długopis, gdzie
widzisz siebie za 30 lat, nie? Tak. Jakim zwierzęciem chciałbyś być, jakbyś musiał? I Tak? co możesz dla mnie zrobić? No to ja zadam to pytanie teraz tobie w kontekście Euro 24. Rafał już trochę odpowiedział, gdzie firmę widzi za 30 lat, no ale tu zostało, wiesz, sprzedaj mi ten długopis i co możesz dla mnie zrobić. Czyli sprzedajcie trochę firmę jako miejsce pracy, jak już mówimy o rekrutacji. No i co firma może zrobić dla pracownika tutaj takiego teraz? Dawid nie zadaje takich pytań o rekrutację. Na szczęście. Nie lubię ich strasznie po prostu. No. Na rekrutacji zależy, żeby poznać osobę jako człowieka. Przynajmniej na tyle, najważniejsza na ile rzecz. mogę Tak. w tym krótkim czasie, który mamy. Tak. A porozmawiać z nią. Bardzo ważne jest dla mnie to, jakie ma motywacje. Szukam pasjonatów, szukam ludzi, którzy odnajdują się lub odnajdą, lub jest szansa, że odnajdą się w tej branży, dla których ta branża będzie, nie wiem, częścią życia. Jak się w tę branżę wchodzi, to wiem po sobie, bo też pracuję w niej 18 lat. A do tej pory to sprawia mi radość, Tak. Tu się dużo dzieje, tu nie ma nudy i też szukam ludzi, którzy mają do tego takie podejście, bądź takich, czy to takich, którzy już pracują w branży i widać u nich tą energię i chęć, bądź młodych, którzy jeszcze tej branży nie znają, nie wiedzą, co w niej jest tak naprawdę, ale chcą, coś słyszeli i chcą się w tym próbować i sprawdzić. Tak? No i też dla mnie też istotne jest to, żeby ludzi traktować z szacunkiem. My pracujemy z ludźmi, pracujemy dla ludzi, a ten szacunek to jest taka podstawowa rzecz, czy to w stosunku do pracowników, współpracowników, klientów, zresztą współpracownicy to też są nasi klienci, tylko że wewnętrzni. To są ważne rzeczy. Mi zależy na tym, żeby niezależnie od wyniku rekrutacji człowiek wyszedł z poczuciem, że jest wartościowy, że coś znaczy, a nie wyobrażam sobie rozmów, w których, nie wiem, tłamsilibyśmy kandydatów, pokazywali im ich miejsce w szyku. Wiem, że to się dzieje na rynku nawet do tej pory, mimo tego, że już lata 90. dawno za nami. A jeszcze niektóre mechanizmy działają, nie? Jeszcze niektóre mechanizmy obowiązują. Ja nawet przez taką dłuższą pracę i z firmami i w biznesie doszedłem do takiego, słuchajcie, jednego wniosku, takiego jednego spostrzeżenia. I teraz, jak do tego doszedłem, to już widzę to w każdym obszarze funkcjonowania firmy i w ogóle też w relacjach międzyludzkich. A wniosek polega na jednym takim bardzo krótkim sformułowaniu. Na poważnie. To znaczy się, czy traktujemy biznes na poważnie. Czy traktujemy ludzi na poważnie. Czy traktujemy relacje chociażby z przewoźnikiem na poważnie, czy toczymy sobie z tego bekę. Nie? I teraz właśnie odnosząc to słowo na poważnie do rozwijania ludzi u Was w firmie. Bo ja tu jestem już kolejny raz. Na poważnie? Na poważnie. No jestem tu, tak? To jest już na poważnie. Czyli, że firma podchodzi na poważnie, najmując mnie do tego, żebym popracował z teamem nad umiejętnościami. To jest na poważnie. Nawet jak to niektórzy mogą mówić, tutaj szkolonka robią. Nie. Firma na poważnie traktuje rozwój. I chciałbym właśnie Tobie zadać pytanie, to jak to szkolenie ludzi, jak rozwijanie tych ludzi tak na co dzień? Bo mówiliście, że jest buddy, że jest osoba, która prowadzi, wprowadza i tak dalej. A jak to wygląda jeszcze z Waszej strony, managementu, to takie, nie wiem, jakiś proces kariery może, czy są możliwości awansu, czy zdobycia jakichś różnych rzeczy, czy może wyjścia do klienta, bo to też jest czasem ważne. A teraz jak zadałeś to pytanie, to pierwsze, co mi przyszło na myśl, to już pomijając jakieś tam dalekie ścieżki, kariery i tak dalej, to taka codzienność. Czyli na początku jest prowadzenie onboarding buddy, ale później drzwi są otwarte. Ja nie wyobrażam sobie, że ktoś, kto przychodzi do mnie z jakimś tam pytaniem, z jakimś tam problemem, czy tak samo do Rafała, to jest odprawiane z kwitkiem na zasadzie nie mam czasu. Nie wiem, może coś się dzieje w danej chwili, ale później się do tego wraca, bo w ten sposób też się szkoli ludzi, tak? A sytuacje mam takie, że w pokoju czasem mam, nie wiem, 3 osoby czy 4, bo coś się dzieje. Tutaj trzeba coś pomóc, tu o coś chcą zapytać, tak? I to się dzieje na bieżąco. I myślę, że to jest też najlepszy po tym okresie wprowadzenia. To jest fajnie, że później w pracy to człowiek uczy się najłatwiej. Popełnia błędy, tak? Błędy się koryguje, unika się ich w przyszłości. No ten proces szkolenia trwa cały czas tak naprawdę.
I teraz widzę po młodych chłopakach, których przyjęliśmy, nie wiem, rok temu, jaki oni zrobili postęp. Jak To są oni już fachowcy. Jak oni rzadziej zaczęli przychodzić, tak? Oni już sobie ogarniają pewne rzeczy sami, tak? Wiedzą, co w danych sytuacjach zrobić. Wiadomo, że branża dalej zaskakuje, nie zaskakuje dalej branża. Dalej są rzeczy, których jeszcze nie spotkałem, ale też wspólnie się na nich uczymy. Zgodzicie się, że dzisiaj biznes nie może czekać? Nie może czekać 5 lat, aż się człowiek przygotuje do pracy? Że trzeba go szybko usamodzielniać? Widzicie to? Gdzieś mniej więcej w takich codziennych rutynach, w codziennych działaniach? Tak jest, dlatego my też nie staramy się nie przeciągać tych procesów wdrożenia takiego, tak powiem, na sucho, bo najłatwiej ludzie się uczą w pracy, przy konkretnych zadaniach, najszybciej, tak? To jest najbardziej efektywny też sposób szkolenia i o to też dbamy. Natomiast oczywiście zachowując, już to padło słowo balans, czyli nie na pierwszy dzień siadaj i rób, tak? Zajęcia na dajmy razie. sobie ten jakiś okres czasu, tak? A później się usamodzielniajmy, tak? Myślę, że tu trochę też się dopasowujemy, Dawid, do tempa życia. Dzisiaj tempo życia jest znacznie wyższe i te procesy, tak jak mówisz, wdrożeniowe też muszą być odpowiednio przyspieszone, bo wiesz, ludzie też mają dzisiaj wiele źródeł, z których mogą się uczyć, mogą się gdzieś dokształcić, tak? No nie ma co mówić, internet zrewolucjonizował pod tym względem możliwość edukacji ludzi, bo jest mnóstwo rzeczy, na które odpowiedź znajdziesz w internecie. Natomiast tak, najbardziej kogoś nie teoria, ale praktyka tutaj najszybciej uczy, więc dajemy możliwość samodzielnej pracy z tym dość szybko. Ja jeszcze odniosę się, Dawid, do Twojego pytania, bo w sumie wprost na nie nie odpowiedziałem, jeśli chodzi o ścieżki kariery. Mamy dział monitoringu, do którego przyjmujemy często ludzi bez żadnego doświadczenia w branży. Oni się tam szkolą, oni to poznają tą pracę od strony zarządzania załadunkami, rozładunkami przez proces transportu. A ci ludzie często idą dalej w firmie, tak? Mamy w tej chwili spedytorów, za chwilę będzie tutaj z nami kolega, który przeszedł właśnie przez dział monitoringu nasz, tak? Tam się uczy Taka kuźnia trochę, tak? Więc rzeczywiście dobry warsztat odbierają u nas od monitoringu, bo to jest taki wtedy w kapsułce te wszystkie procesy, z którymi mają do czynienia i później w zależności albo ta osoba zostaje w dziale monitoringu, albo w zależności od predyspozycji i wyraźnie zaakcentowanej chęci ścieżki kariery, rozwoju może awansować na inne stanowisko. No to fajnie, kurczę. Słuchajcie, to może ja CV jakieś zrobię, ale nie wiem, czy ja bym się nadawał do roboty w ogóle. Tutaj musiałbym mi dobrze sprzedać długopis. To ja musiał sprzedać długopis. No właśnie. Słuchajcie, macie takiego fajnego gościa u siebie, Kamila. Kamil, jak nazwisko miał? Policjant? Nie? Jak? Komisarz. Ale na tego komisarza parę fajnych, ciekawych ligów nam przyniósł. Przyniósł. Tak, bo nazwisko jest charakterystyczne. Tak, od razu się ludzie od razu się prostują po drugiej stronie. Wysztywnia i czasami, że tak powiem, jest to fajny początek rozmowy. Tak, pytasz o Kamila, a z kolei ja sygnalizowałem Ci, że mam kolejne spotkanie, na które muszę uciekać, więc chętnie tutaj na moim miejscu damy radę go złapać? Kamila, tak, zaraz go tutaj poszukam, poproszę Kamila. Myślę, że będzie miał dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia z obszaru handlowego, komunikacji z klientem, trochę warsztatu, trochę zabawnych historii z życia, także za chwileczkę go poproszę, ja Ci podziękuję za Dobra, Rafał, to co, ja Tobie też dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia na szkoleniu. Kamil. Cześć. Co tam słychać, Kamil, dobrego w świecie? Obgadywaliśmy Ciebie, słuchaj. Tak? Miałeś czerwone uszy, czerwony nos. Twoje nazwisko na rozmowie, tak? Jest charakterystyczne. No jest charakterystyczne, nie ukrywam, pomagam chyba trochę z klientami. Zawsze zaczynam się przedstawiać od nazwiska, więc myślę, że jest to dobry chód marketingowy. Komisarz Kamil. Tak, już oddaję ładunki. Ale zawsze mówię, że spokojnie, mandat to nie u mnie, co złego to nie ja. Kamil, powiedz, czym się zajmujesz w ogóle tutaj w Euro 24? Tutaj? Coś robisz, czy tak tylko powietrze pochłaniasz? To zależy, czy Tomek jest obok mnie, czy nie. A, to ja wiem, tak. Jaki PR tu robi swój, nie? Ale z reguły,
Trzymam kontakt z klientem, tak? Staram się pozyskiwać nowych klientów, ale również też utrzymywać tych obecnych, budować z nimi relacje, pomagać im w problemach transportowych. Tutaj oczywiście współpracuję z działem operacyjnym, no bo sam jakby nie oferuję tych rozwiązań, ale jestem takim pośrednikiem między klientem a chłopakami tutaj z działu obok. Myślę, że fajnie się uzupełniamy. Wcześniej zajmowałeś się transportem, robiłeś jakieś takie rzeczy, czy tak przyszedłeś ucząc się tutaj różnych rzeczy? Czy jedno i drugie? W zasadzie zacząłem uczyć się już w innej firmie tutaj też z okolic i po w zasadzie pół roku udało mi się tutaj zdobyć, jakby przyjść tutaj do Euro24, pracować, zacząłem dział dyspozycji, przeskakując gdzieś tam szczebelki, teraz jestem w dziale handlowym i myślę, że tutaj jest takie optymalne miejsce dla mnie, mogę się tutaj rozwijać i podoba mi się po prostu ten kontakt z klientem, te moje zadania. Myślisz, bo zajmujesz się handlem, nie? Myślisz, że dałbyś radę dobrze robić handel, gdybyś na początku nie wszedł do działu właśnie dyspozycji, do działu logistyki, obstawiania aut i tak dalej? Myślę, że byłoby to trochę utrudnione. To głównie z tego względu, że Euro24 ma trochę inną charakterystykę pracy niż pozostałe firmy transportowe. A dlaczego? Dlatego, że współpracujemy przede wszystkim z firmami automotive, tak, oraz aviation. No, one mają trochę inne wymagania. Z reguły, z założenia każdy klient terminowości i dobrej jakości obsługi, ale wydaje mi się, że w przypadku firm automotive, aviation są szczególnie istotne. Więc wtedy, kiedy byłem w dziale dyspozycji, monitorowałem te załadunki, rozładunki w ten sposób mogłem poznać charakterystykę firmy i to, co naprawdę jest istotne, więc krok po kroku wdrożyłem się w tą organizację pracy tutaj, jest mi po prostu łatwiej. A te dwa segmenty rynku, które obsługujecie jako Euro24, to w Twojej ocenie to jest ciężki kawałek chleba, czy easy temat? To w zasadzie zależy. Uwielbiam, jak się ludzie uśmiechają, bo to za tym uśmiechem stoi zawsze taka góra lodowa różnych rzeczy. To zależy, od czego zależy? Od człowieka po drugiej stronie. Generalnie wszędzie, niezależnie od branży, bardzo istotne jest to, żeby zbudować relacje. Przynajmniej z mojej perspektywy, jako osoby, która działa w handlu, trzeba tą relację zbudować i często jest długofalowy proces. To nie jest tydzień, to nie jest 2 tygodnie, często to trwa miesiące, aż przyjdzie ten pierwszy frakt, ale satysfakcja po jego zrealizowaniu jest duża, bo tak naprawdę to otwiera nam jeszcze większe możliwości. Pierwszy frakt jest dopiero zaczątkiem jakiejś takiej, myślę, długofalowej współpracy. Mamy tego też przykłady w naszym portfolio klientów. Tych klientów jest sporo, także tych, których gdzieś tam mi udało się tutaj przynieść i współpracujemy z nimi na co dzień, te relacje się pogłębiają i coraz więcej tematów interesujących robimy na co dzień. Ale zauważcie, że znowu ludzie. Tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy są ludzie tak naprawdę, bo to są i ludzie w firmie tutaj, i ludzie po drugiej stronie w działach logistyki firm, z którymi pracujemy. Oni są ważni. Ja wyznaję taką filozofię, że relacje z ludźmi, czy to biznes, czy jakiekolwiek, ale generalnie jeżeli chodzi też o biznes, należy budować osobiście. To znaczy dobrze jest siebie nawzajem znać. Chociaż raz widzieć na oczy. A jest to niezbędne do tego, żebyśmy zrozumieli się nawzajem. Często ludzie, słuchajcie, w szczególności w tej branży naszej właśnie transportowo-spedycyjnej, chcą robić taki prosty biznes. Taki za telefonem, za mailem, najlepiej komunikator giełdowy tylko i wyłącznie, przeklejenie 2 danych z maila na giełdę i już, żeby to tylko szło, samo hulało. Potem jak przychodzą problemy, jak nie ma nagle ładunków, jak nie ma tego maila, że ty agresywnie odświeżasz tą skrzynkę pocztową i nic nie wpada, to nagle nie wiadomo, z czego to wynika. Co się stało? Co się stało? I potem zadajesz właśnie 2-3 pytania. Kurde, czy ty chociaż znasz tych ludzi? Czy ty się angażowałeś w ten kontakt? Czy ty byłeś? Po to właśnie, żeby zrozumieć siebie nawzajem. Kamil, jak rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze przed tym wywiadem, mówiłeś, że przeprowadziłeś sam jakieś takie badanie tutaj, pewnie konkurencyjności waszej firmy na rynku, na mieście waszym. Mam takie wrażenie, że zrobiłeś to po to, żeby właśnie lepiej zrozumieć perspektywę klienta od strony faktów,
a nie iluzji, urojeń czy omamów, które często są w firmach, bardzo często, też często u właścicieli. Czy możesz coś powiedzieć na ten temat właśnie odnośnie tego badania? Skąd taka idea, że przychodzisz do firmy, robisz jakieś badanie, to w ogóle, co ty robisz, chłopaku, nie? Że ci firma ma za to zapłacić? No co ty, tam trans jest do obstawienia, a nie do badania będziesz robił. O co chodzi? Generalnie tutaj w firmie mamy dość zróżnicowane portfolio klientów. Oczywiście działamy przede wszystkim z automotivem i aviation, to taki nasz konik, to lubimy i lubimy to dobrze, ale mamy klientów z różnych branż, jest ich obecnie blisko 700 aktywnych klientów za ubiegły rok, więc jest to, myślę, fajna liczba i ona ciągle się zwiększa i jakby chciałem sprawdzić poziom ich satysfakcji, więc byłem takim koordynatorem projektu monitoringu tej satysfakcji wśród naszych klientów. Wyszły z tego bardzo ciekawe wnioski, także przede wszystkim pozytywne, ale było też trochę takich uwag na naszą stronę, na czym powinniśmy się skupić, co też poprawić. Na czym powinniście się skupić? Jedną rzecz przytocz. Zostało ci w głowie? No, tak co klienci powiedzieli, że kurczę, warto byłoby poprawić. No, chcieliby, abyśmy troszkę bardziej angażowali się w takie działania CSR-owe, non-profit. One były, ale teraz po tym badaniu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że powinniśmy je jeszcze trochę bardziej rozwijać, pójść w tą stronę. Buduje to też fajny wizerunek firmy i przede wszystkim sami chcemy to robić, więc tutaj na pewno wdrożyliśmy takie, nazwijmy to, działania poprawcze. I też były uwagi co do strony internetowej, aby była troszkę bardziej przejrzysta, lepiej skonstruowana i tutaj też na bieżąco nad tym pracujemy. Pewne zmiany zostały już wdrożone, przede wszystkim formularze dla przewoźników, rekrutacyjne dla potencjalnych kandydatów, którzy chcieliby do nas dołączyć, więc to się dzieje cały czas i pracujemy nad tym, aby tą taką swój wizerunek w oczach naszych klientów ciągle poprawić, aby był tylko lepszy. Coś pozytywnego może z tego badania jeszcze wyciągnąć. No, na pewno, Tak, ale teraz coś na plus, nie? Bo tak tutaj mówisz, o Jezu, ale my źli jesteśmy, mamy tu złą stronę, już naprawiliśmy, nie angażowaliśmy się w nic, już się angażujemy, coś robimy. Ale w zasadzie tak zapytałeś. Tak, właśnie. A teraz jakaś takie plusy, które klienci wskazali, bo to zróbmy, żeby było 2 do 1. No. Myślę, że coś się znajdzie. No. Nie, było dużo fajnych rzeczy, które mi się spodobały. Przede wszystkim to, jak klienci zaakcentowali, że są zadowoleni z bieżącego kontaktu z nami. Jakby tam konkretnie chodziło o przyjazne nastawienie naszych pracowników. Znowu o ludziach. Tak, Tak, cały to czas jest mówimy właśnie o relacji i to było super, bo jako osoba z działu handlowego też mnie to bardzo cieszy. Ja sam na co dzień buduję te relacje, tak jak wspominałem wcześniej. Jeżeli klient jest z tego zadowolony na co dzień, widzi, że chcemy mu pomóc i jakby jesteśmy do niego przyjaźnie nastawieni, a nie wrogo, to jest duży plus. I to też przekłada się na drugą rzecz, która wyszła z tego badania, że nasi klienci bardzo chętnie by nas polecali do innych firm. Więc jeżeli są polecenia, to my wprost wiemy, że to co robimy to dobrze. I bezpośrednio w portfolio naszych klientów są tacy klienci, którzy zostali poleceni przez innych i z tego nie ma tylko ad hocowych tematów, są też stałe realizacje, więc to jest coś, co nas napawa dumą i chcemy w tą stronę iść, bo wiemy, że relacja jest kluczem do biznesu po prostu. O ile łatwiej się nam pracuje, jak mamy klientów, sami klienci przychodzą do nas i mówią, chcemy. No, ale na to Super. trzeba bardzo ciężko zapracować. To Tomek, powiedz, może Ty coś dodasz tutaj właśnie, jak ciężko pracujemy na tych naszych segmentach rynku? Bardzo ciężko pracujemy. Bardzo ciężko. Spędziłeś Tomek kupę lat w handlu, w różnych firmach wcześniej też. Dalej jesteś w handlu, już jesteś starym wygą, można by to tak powiedzieć, albo młodym wygą, bo jeszcze masz energię, ciężko to określić. Sprzęt mi działa, to się wytnie, tak. To się wytnie. No, słuchaj, no to jak ten handel, nie? Jak to idzie? Jakie segmenty Dawid, rynku robicie? No, co tutaj To dalej kluczem są ludzie, tak? Tak z tej rozmowy nam się robi, że no, głównie Tak, przede wszystkim chodzi o ludzi, tak? Bo a mogę powiedzieć o tym, co robimy głównie, na czym się skupiamy. To znaczy, to Kamil już powiedział, branża automotive, branża aviation, ale nie tylko, tak? Mamy portfolio klientów dość mocno zdywersyfikowane, bo pracujemy z różnymi segmentami produkcji, a to nam też pomogło w zeszłym roku. Pomogło nam w sytuacji covidowej, kiedy były branże, które zostały bardzo mocno, branża aviation, a były branże, które sobie poradziły z COVID-em bardzo szybko, bardzo dobrze. W zasadzie przeszliśmy COVID suchą stopą. Bo rok zakończyliśmy 20% wzrostem w stosunku do 2019. A cały czas mamy swoje ulubione kierunki, bo cały czas pracujemy mocno, jeśli chodzi o Wielką Brytanię.
a to jest dla nas bardzo... To był przed Brexitem popularny kierunek, nic się nie zmieniło, nadal realizujemy tam bardzo dużo fraktów, mimo tego, że teraz jest inaczej, tak? Bo doszły odprawy celne, ale z tym też poradziliśmy sobie, myślę, że nieźle. Dochodziło do paradoksalnych sytuacji, że w styczniu, czy na początku tego roku zgłaszały się do nas brytyjskie firmy, żeby zorganizować im odprawy celne na terenie Wielkiej Brytanii, czy to importowe, czy eksportowe, bo oni sobie z tym nie poradzili, nie wiedzieli, jak mają to zrobić. Rozwijamy też nowe kierunki, takie, które do tej pory były dla nas takie, nie wiem, trochę dzikie, tak bym Co powiedział. dotykacie? Bałkanów dotykamy. Okay. Trochę ostatnio zrobiliśmy między innymi taki dość spory kontrakt relokacji linii produkcyjnej dla fabryki automotywu z Polski właśnie do Serbii. To było blisko 50 naczep. Wchodzimy mocniej na rynek turecki. To też na nas wymuszają, motywują nas do tego klienci, dlatego że Automotive tam też ma fabryki. A teraz też patrzymy się coraz mocniej na Maroko i już tam też realizujemy transporty. Natomiast Europa dalej, jako taka dalej zostaje tym naszym core biznesem, czy to kraje unijne, europejskie, czy to nieunijne, tam dalej jeździmy w jedną, w drugą stronę i to na busach i na większych samochodach. Tomek, a skąd w tobie tyle krzepie jeszcze do tego handlu? Bo to, co ty mi teraz powiedziałeś, to mi już głowa rozbolała. Ile to musi być ludzi, ile tematów, ile tam maile wpadają. Dawid, to jest 2-4 na dobę. To jest fajne, bo robota. ja powtarzam sobie i powtarzam też i szukam tego też w ludziach, których rekrutuję do działu handlowego. Szukam ludzi, którzy lubią ludzi. Tak, po prostu. Żeby to robić, trzeba lubić ludzi, trzeba lubić kontakt z nimi, lubić poznawać ich, lubić im pomagać. A to są dla mnie klucze. Jak te wszystkie rzeczy się lubi, to jest dużo łatwiej. To pewne rzeczy przychodzą same z siebie. Tak, ten biznes się robi, że tak powiem, sam. Tak, jest coś w tym. Jest coś w tym. Kluczem są ludzie. Kamil, słuchaj, jesteś młodym gościem, nie? Ile ty masz? 18, 19? Oj, chyba plus podatki. Pytają mnie jeszcze w sklepach o dowód, ale to dobrze. 25. 25. Słuchaj, jesteś młodym gościem. Jesteś młodym gościem, który ma fantastyczne postawy, duże aspiracje, dużą motywację do działania. Jakbyś mógł tak dać jedną wskazówkę jakimś młodym zawodnikom, słuchaj, odnośnie podejścia do pracy, podejścia do rozwoju swojego, zaangażowania w ogóle w jakiś rozwój, bo ty też tutaj fajny rozwój w tej firmie, w Euro24, no taka mała kariera już jest za tobą, jesteś w jej trakcie. Jakie byś mógł wskazówki dać takim młodym wilczurom? Czy warto się rozwijać, czy nie? Czy lepiej być takim couch potato i Netflixa tylko oglądać? Z mojej perspektywy, tak, rozwój jest bardzo istotny. On tutaj determinuje następne kroki, czy to w branży, czy generalnie na miejscu pracy. Myślę, że na stanowisku handlowca, stricte tym, co ja się zajmuję, istotne są języki, ale przede wszystkim istotna jest cierpliwość, bo to nie jest tak, że po, nie wiem, miesiącu pracy, czy po 2 tygodniach będziemy mieli już portfolio klientów zbudowane na cały 2 cold call robimy, tak. ale transport nie ma, a to nie, to trudno, tak się napić. Tak wspomniałeś wcześniej, odświeżanie maila nic nie daje, trzeba być proaktywnym w działaniu, tak. Więc ta cierpliwość jest chyba najistotniejsza, ale wydaje mi się też, że taka kreatywność u drugiej osoby jest też kluczem, no bo tak też rozmawialiśmy wcześniej. Dzień dobry, Kamil, czy ma pan coś do przewiezienia? No to nie do końca funkcjonuje z mojej perspektywy. Trzeba szukać alternatywnych ścieżek i one przynoszą efekty. Ja się włączę, bo Kamil, ja dołożę jeszcze jedną rzecz ważną. Tak? Patrząc się na Kamila, Kamil bardzo chce się uczyć i chce się rozwijać. O Boże, nie masz co robić, Kamil, w życiu? Informacje, które pozyskuje, tak jak na przykład na szkoleniach, wdraża w życie, tak? To pomaga. Nie masz co robić? Na szkoleniach chodzisz, że coś wdrażasz? Właśnie nie wiem. Przestań, stary, w ogóle ty będziesz się rozwijać. A czy rozwój procentuje w twojej ocenie? Tak. Nie chodzi o kasę, chodzi w ogóle o życie, o lifestyle, o satysfakcję może jakąś taką. Tak, no jasne.
tak jak też rozmawialiśmy, no języki ok, ale też można je wykorzystywać w podróżach, też akurat to zdarza mi się robić dość często, bo to jest takim moim hobby. Jak najbardziej, rozwój w pracy to on się nie przekłada tylko na to biuro od 8 do 16 i to też wynosisz z tego jakieś takie umiejętności interpersonalne, które możesz przełożyć na grunt osobisty, więc to jest taki rozwój łączony. To, co tutaj nabywasz w pracy, też możesz wykorzystać w życiu codziennym. No ja też coś sprzedaję, nie wiem, chcą coś kupić w sklepie, tak naprawdę przy negocjacjach też sprzedaję swoją osobę, kupię jakąś usługę. To cały czas jest ten sam proces, ale z inną osobą. Więc jak najbardziej to jest coś, co procentuje każdego dnia. I na każdym froncie życiowym, na każdym froncie życiowym. Słuchajcie, no to myślę, że parę rzeczy powiedzieliśmy tutaj sobie, nie tylko o rozwoju i o ludziach, ale też o firmie, o tym, gdzie firma idzie, gdzie wy idziecie. Co możecie dodać na koniec dla naszych słuchaczy, tutaj, jak będą oglądać nasz tutaj krótki wywód albo dyskusję? Co byście dodali, Tomek? Dodałbyś coś fajnego? Dawać frachty! Chodźcie ludzie! No. Dobra, spróbuję to jakoś zamknąć, tak? No. Tak, ja to pytanie traktuję jako co dalej, tak? Tak, A dalej chcemy zapewniać naszym klientom dobry serwis, dobrą jakość. Jest na to zapotrzebowanie na rynku, są klienci, którzy nie tylko zapłacą najniższą stawkę, ale zapłacą za dobry serwis, za dobrą jakość, za pomocnych ludzi. To są takie właśnie rzeczy też, które mi dają frajdę, że klienci odbierają, że chcemy im pomagać. To jest ważne, bo za tym pieniądze pójdą same. Tak? A z drugiej strony, już jeśli chodzi o takie twarde rzeczy, to tak jak wspominał Rafał, tak chcemy się rozwijać. Myślimy o nowych lokalizacjach, myślimy o nowych produktach, natomiast w tej chwili skupiamy się na świeżym oddziale we Wrocławiu, to nas pochłania, tam jeszcze trwają rekrutacje na spedytorów. Żeby być blisko. Gdyby ktoś był chętny, zapraszamy. A przyszły rok to będą pewnie kolejne wyzwania. Kolejni nowi klienci, kolejni ludzie tutaj w firmie. Jak widzisz, trochę się pozmieniało. Tak, no właśnie widzę. Będę miał kogo szkolić w weekend teraz chociaż, nie? I nowe twarze, i więcej miejsca się zrobiło, tak, wszystko się zmienia. Okej, wszystko się zmienia. Jest rozwój, jest kierunek, jest parcie na cele. Mam nadzieję, że jakieś są. A są na pewno. Tak, jakieś są. Jakieś są, Coś nie? tam sobie zakładamy. Coś tam sobie zakładamy. Słuchajcie panowie, to co? Dziękuję wam serdecznie za rozmowę. Trzymam mocno kciuki za dalszy rozwój i sukcesy. No i co? No, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych tutaj rozmowach dla naszych słuchaczy pewnie. No. Dzięki serdeczne. Dzięki. Też masz szansę włożyć swoją cegiełkę w tą naszą Oj tam, ja jutro, to tam pojutrze dwa słowa będziesz wrzucę. murował. I to wszystko, nie? Dobrze, dziękuję serdecznie. Dzięki. Te tematy logistyczne. To nie jest prosta sprawa, co nie? No, wie o tym każdy. Wiedzą o tym też ludzie i fachowcy w Euro24. Dzisiaj jest niedziela, popołudnie. Skończyliśmy właśnie fantastyczny warsztat z całym zespołem, z całym teamem, ludźmi, którzy na co dzień tutaj operują zleceniami, operują handlem, operują relacjami z przewoźnikami, relacjami z klientami, no działają w biznesie. Słuchajcie, mieliście przyjemność posłuchać naszej krótkiej rozmowy z Kamilem, rozmowy z Rafałem, rozmowy z Tomkiem na temat tego, jak tutaj w Euro24 prowadzi się biznes, na co tutaj stawiają. A tutaj stawiają na ludzi, na to, żeby ich budować, żeby ich rozwijać, stawiają na relacje, stawiają na to, żeby być blisko rynku, żeby być blisko klientów. Specjalizują się w automotive, specjalizują się w aviation, specjalizują się w różnych segmentach i różnych obszarach rynku. No i dążą do tego, żeby świadczyć jak najlepszą jakość usług, jak najlepszą jakość i wartość dla swoich klientów. Zapraszam serdecznie Was do kontaktu z Euro24, z Tomkiem, z Rafałem, z Kamilem. No i co? No i do współpracy z całą firmą i całym zespołem tego oto teamu. Do zobaczenia. Cześć!